Hello, this is the webinar about combined transport. The webinar is a part of the Combine project, which is co-financed by the European Regional Development Fund in the framework of the Interreg Baltic Sea Region 2014 to 2020. Dzień dobry Państwu. Chciałam powiedzieć kilka słów o zaangażowaniu się miasta Bydgoszcz w projekt Combine. Projekt okazał się dla nas bardzo interesujący i bardzo pożyteczny. Uzyskaliśmy wieloaspektowe, wielostronne spojrzenie na zagadnienie transportu kombinowanego, którym Bydgoszcz, a szczególnie środowisko gospodarcze Bydgoszczy jest bardzo zainteresowane. Bardzo konkretnym efektem tego projektu z naszego punktu widzenia jest projekt terminala transportu kombinowanego Bydgoszcz-Emilianowo. Tutaj zaangażowaliśmy się na tyle istotnie, że ma to już kształt organizacyjny, ma kształt własnościowy i projektowy i jest projektem bardzo oczekiwanym przez wielu przedsiębiorców w Bydgoszczy. Z naszego punktu widzenia jest to na dzisiaj najbardziej pożyteczny efekt tego projektu. Niemniej również pożyteczne jest spojrzenie na w ogóle zagadnienie transportu, bardzo istotne dla Bydgoszczy, która ma duże powiązania z życiem gospodarczym, z portami w Gdańsku, w Trójmieście i te relacje chcielibyśmy kontynuować. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Chciałem powiedzieć kilka słów o tym, jak w mieście Bydgoszczy zorganizowana jest realizacja projektów międzynarodowych. A to z powodu, że dzisiejsze webinarium jest poświęcone projektowi Combine, który jest którymś z kolei projektem organizowanym, realizowanym w mieście. Mamy tutaj do czynienia z taką nietypową jednostką na skalę kraju, która od ponad 10 lat jest zaangażowana w realizację projektów międzynarodowych. Te projekty były realizowane w różnych dziedzinach, w związku z tym, że mój wydział zajmuje się zarówno rozwojem, jak i ochroną środowiska. Dotyczą głównie tych dziedzin, ale mamy też do czynienia z projektami w innych obszarach, z projektami w obszarze efektywności energetycznej czy w ochronie dziedzictwa kulturowego. Dobrze, skupię się tutaj na projektach w obszarze transportu, ale też mówimy o całej gamie innych projektów realizowanych przez niewielki zespół w urzędzie. Mamy pewnego rodzaju wiedzę, pewnego rodzaju know-how, którym możemy się dzielić z innymi, jeżeli chodzi o realizację tych projektów. Interesowały nas tutaj różne programy. Czerpaliśmy zarówno wiedzę, jak i dotacje z programu Interreg, ale też skupialiśmy się na programach finansujących badania i rozwój typu Horyzont z Unii Europejskiej. Sięgaliśmy do projektu LIFE i innych źródeł, które pozwalały nam te projekty realizować. Jeżeli mówimy o dziedzinie transportu, traktujemy to jako jedną z ważnych dziedzin rozwojowych. Miasto Bydgoszcz, które ma ambicje metropolitalne, na pewno zwraca uwagę na rozwój systemów transportowych. W założeniach transport powinien być zrównoważony, multimodalny i oparty na nowoczesnej infrastrukturze z dobrze zorganizowanym systemem logistycznym. Sam projekt Combine to umożliwia. Mówimy tutaj o rozwoju transportu kombinowanego szeroko w regionie Morza Bałtyckiego, ale tutaj i teraz miasto Bydgoszcz jest zainteresowane rozwojem takich systemów na rynku lokalnym. Celem projektu jest zwiększanie udziału transportu kombinowanego i szczególnie w tych aspektach, które dotyczą miasta Bydgoszczy. Rezultatami projektu przede wszystkim takim podstawowym rezultatem jest analiza operacji terminalowych transportu kombinowanego, która w szczegółach zajmuje się
klasyfikacją usług terminalowych, ale w odniesieniu do lokalnego rynku. Możemy tutaj mówić o 2 raportach. Pierwszy, bardziej ogólny, dotyczy analizy operacji terminalowych transportu kombinowanego szeroko tutaj w regionie. Drugi raport, koncepcja ostatniej mili, bierze pod uwagę uwarunkowania Bydgoszczy i to, z czym mamy do czynienia na rynku lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę produkcji przemysłowej, zapotrzebowanie na usługi transportowe i dobrze, że na tym się skupiamy. Kolejny raport pod tytułem Studium prewykonalności dla rozwoju węzła logistycznego w Bydgoszczy poprzez integrację platformy multimodalnej Solec Kujawski oraz terminala transportu kombinowanego Bydgoszcz-Emilianowo pozwala na wykorzystanie efektów wcześniej realizowanego projektu. Ja będę potem jeszcze troszeczkę więcej szczegółów przekazywał na temat projektu EMMA. Tutaj celem tego studium było po pierwsze wykorzystanie tego, co udało się w projekcie EMMA zrealizować, a po drugie nowoczesną platformę, która już nabiera kształtów, o której wspominała pani prezydent Wasiak, kontenerowo-kolejowo-drogową, powiązać z tymi rozwiązaniami, które były wcześniej wypracowane. I mamy teraz katalog pewnych rekomendacji, które pozwalają na taką kombinację tych 2 jednostek logistycznych i zakres tego raportu w postaci przeglądu rekomendacji najbardziej efektywnych rozwiązań ostatniej mili dla węzła logistycznego Bydgoszcz, czy minimalny program funkcjonalny umożliwiający uruchomienie inwestycji łącznie z planem integracji procesów wraz z koncepcją schematu technologicznego przeładunku ładunków intermodalnych pozwala na takie spójne, zintegrowane działanie. W Bydgoszczy projekt Combine był prowadzony z udziałem przedsiębiorstw, instytucji, które mają z tego projektu odnosić korzyści. Głównie staraliśmy się włączyć samorządy, staraliśmy się włączyć grupę przedsiębiorców, także operatorów na rynku drogowym czy rynku logistyki. Biorąc pod uwagę dość dynamiczny rozwój Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, bardzo cieszymy się, że ta spółka weszła w struktury podmiotu, który ma organizować transport w regionie. Szczególnie interesuje nas tutaj system dostaw, system transportu ostatniej mili. Te spotkania warsztatowe, które były prowadzone w ramach projektu Combine, doprowadziły do rozpoczęcia współpracy pomiędzy samorządami, biznesem i osobami, które pełniły rolę ekspertów w samym projekcie. Także ta wymiana wiedzy wydaje się tutaj bezcenna. Wcześniej wspominałem o projekcie EMMA. Projekt EMMA też był realizowany w Bydgoszczy, a współfinansowany z programu Interreg Morze Bałtyckie. Tutaj efektem tego projektu przede wszystkim było zwrócenie uwagi na te śródlądowe drogi wodne w Polsce, które od wielu lat ulegają degradacji. Są środowiska, które starają się promować wykorzystanie gospodarcze rzek, ale jak wiemy wszyscy, bardzo kosztochłonne inwestycje wcale nie są łatwe do przeprowadzenia. Biorąc jednak pod uwagę korzyści z tego transportu wodnego śródlądowego i potrzebę portów morskich, potrzeby rozwojowe, które też kierują jak gdyby tą bazę swoją logistyczną w głąb lądu, takie działania wydają się
dość uzasadnione. Doświadczenia projektu EMMA wskazują na jedną rzecz. No, w zasadzie ten zasób doświadczeń i te przemyślenia, które powstały w ramach tamtego projektu, bardzo ułatwiają teraz pracę w projekcie Combine i sądzę, że bez wcześniejszego zaangażowania praca nie byłaby tak efektywna. Jednym z rezultatów projektu EMMA właśnie w takich uwarunkowaniach lokalnych jest koncepcja budowy czy koncepcja rozwoju portu multimodalnego w rejonie granicy Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Tutaj powstało studium lokalizacyjne, które lokalizuje port rzeczny na rzece Wiśle, którego podstawowym zadaniem byłby transport ładunków od Morza Bałtyckiego w głąb lądu. Odległość niecałe 200 km od portów trójmiejskich powoduje możliwość wykorzystania takiej bazy logistycznej i teoretycznie bardzo efektywnego transportu wodnego cargo ładunków w głąb lądu. Niestety perspektywa realizacji tego portu na rzece bardzo robi się odległa z uwagi na powolne inwestycje na rzece. Tutaj mówimy o konieczności budowy kaskady zbudowanej z wielu stopni wodnych. Obecnie będzie najprawdopodobniej realizowany pierwszy z tych stopni, stopień wodny w Siarzewie, którego zadaniem jest piętrzenie wody, ale też odciążenie zapory we Włocławku, która może powodować pewne zagrożenie po wielu latach eksploatacji. Tutaj mówimy o takim systemie, który, żeby funkcjonował, musi być kompletny. I teraz, biorąc pod uwagę rozwój transportowych usług w segmencie kolei czy dróg, mówimy o pewnym zintegrowaniu wszystkich tych obszarów transportu. I dopóki nie powstanie jeden system, w którym w zrównoważony sposób następował będzie rozwój, no trudno mówić o jakichś inwestycjach w drogi wodne. Kolejnym mniejszym efektem, ale niezmiernie w naszej ocenie istotnym projektu EMMA było stworzenie Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy. Cała inicjatywa odbywała się we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. Działa tutaj Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych, więc to zaplecze naukowe jest też niezmiernie istotne. Mówimy tutaj o działalności centrum, która opiera się o edukację, o przekazywanie informacji, o promowanie tej działalności związanej z transportem śródlądowym, ale także pewnego rodzaju przemyślenia i efekty w postaci prac naukowych, prac doktoranckich czy magisterskich, które tę działalność będą rozwijać i promować. Jednym z efektów projektu był też rejs badawczo-promocyjny, rejs kontenerowy, który we współpracy z ważnym partnerem projektu EMMA, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, był przeprowadzony rzeką Wisłą. Na odcinku od Gdańska do Warszawy udało się przepłynąć barką, na której znajdowały się kontenery. Kontenery nie były specjalnie obciążone, ale biorąc pod uwagę także badawczy charakter tego rejsu, on przyniósł wiele
informacji na temat samej drogi wodnej, możliwości jej rozwoju i tak dalej. W bieżącym roku, w 2021, realizowany przez Urząd Marszałkowski jest także następca tego projektu EMMA, projekt EMMA Extension, w ramach którego został przeprowadzony kolejny rejs na odcinku od Gdańska do Chełmna. Tutaj już możemy mówić o wymiernym efekcie, dlatego że włączył się lokalny biznes i to cargo transportowane barką już służyło konkretnym celom. Udało się przewieźć ładunek w obu kierunkach, więc mówimy o jakimś realnym efekcie i zwróceniu uwagi na możliwości tej drogi wodnej, która nawet bez inwestycji już może funkcjonować w jakimś ograniczonym zakresie. Chciałem wspomnieć jeszcze o 2 projektach. Pierwszy z nich to projekt My Smart Life, realizowany w ramach programu Horyzont 2020. Charakter tych projektów realizowanych z programu Horyzont jest też bardzo szeroki. Tutaj możemy mówić o współpracy zarówno środowisk naukowo-badawczych, jak i samorządów, jak i biznesu. Chodzi o to, żeby projekt nie trafił na półkę, tylko żeby doprowadzić w ramach jednego konsorcjum, jednego projektu do wdrożeń projektowych i to właśnie ma miejsce. Bydgoszcz jest takim miastem uczącym się, które bierze wiedzę z krajów, z miast lepiej rozwiniętych. Mówimy tutaj o inteligentnym rozwoju, mówimy o budowie tak zwanego miasta inteligentnego, smart city. Te obszary, które nas interesują, są dość szerokie. Mówimy o rezultatach, które dotyczą obszaru elektromobilności, ale także efektywności energetycznej. Również w obszarze transportu zastanawiamy się nad analizą łańcucha dostaw, chociażby w obszarze związanym z fotowoltaiką. Mówimy o zamówieniach publicznych, o przygotowaniu tego procesu do realizacji inteligentnych inwestycji, czy analizujemy swoje plany inwestycyjne w obszarze inteligentnych inwestycji. Jeżeli odnosząc się już w szczegółach do tego, co daje nam projekt My Smart Life, staramy się zrobić głębokie analizy, które pozwolą na ocenę naszych rozwiązań w zakresie mobilności. Zastanawiamy się, na ile to, co w Bydgoszczy już funkcjonuje, jest zrównoważone i jak możemy to adaptować po to, żeby infrastruktura była unowocześniana i żeby czerpać jak najwięcej z tych europejskich dobrych rozwiązań, które już są prowadzone. Na koniec projekt 2050 Climb Up City i tutaj mówimy znowu o zrównoważonym transporcie, ale w odniesieniu dla potrzeb miasta, lokalnego biznesu i klimatu. Projekt realizowany będzie do 2023 roku i zastanawiamy się, w jaki sposób my możemy odnieść się do łagodzenia skutków zmian klimatu w obszarze mobilności. Zaczynamy od zachęcania mieszkańców do korzystania z bardziej ekologicznych i przyjaznych środowisku środków transportu, ale też oczywiście odnosimy się do całej infrastruktury transportowej. Biorąc pod uwagę wyzwania te, które nas czekają, które czekają miasta, chociażby w zakresie elektromobilności, jest to niezmiernie istotne.
Podsumowując, Bydgoszcz jest aktywnym partnerem projektów międzynarodowych. Mamy dosyć duże doświadczenie w wielu obszarach, jeżeli chodzi o prowadzenie takich projektów. Ze wszystkich wyciągamy wnioski. Tutaj bardzo cenimy sobie możliwość wprowadzania innowacyjnych, pilotażowych rozwiązań, które są wypracowywane w tych projektach. Mamy troszeczkę bardziej ogólne, globalne spojrzenie na te lokalne problemy, z którymi musimy się zmagać. Znajdujemy odniesienie do doświadczeń innych, którzy z takimi problemami sobie radzili. Na pewno te projekty mają aspekt promocyjny. Bydgoszcz jest coraz bardziej rozpoznawalna, jeżeli chodzi o Unię Europejską, a sięgamy nawet dalej. Ta wymiana wiedzy i doświadczeń powoduje pozyskanie przyszłych inicjatyw, przyszłych kontaktów. Wszystkie osoby, które udaje nam się zaangażować, zarówno z naszego grona tutaj w Urzędzie Miasta, jak i spoza, z tych kręgów eksperckich, rozwijają swoją wiedzę, swoje kompetencje. Udaje nam się nawet wypracować pewne strategiczne dokumenty, na przykład studium lokalizacyjne platformy multimodalnej w projekcie EMMA. Bardzo zachęcam do kontaktu z miastem w różnych dziedzinach i tutaj mam nadzieję, że te rozwiązania transportowe, chociażby wypracowane w ramach projektów, które skupiają się na transporcie, dadzą taki aspekt rozwojowy nie tylko dla Bydgoszczy, regionu, ale także dla innych miast w Polsce. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić Państwu jako współautor opracowania dotyczącego koncepcji ostatniej mili ruchu towarowego na sieci drogowej miasta dla węzła logistycznego Bydgoszcz. Wyniki naszych analiz właśnie dotyczące tego zagadnienia, między innymi związanego z budową portów multimodalnych Bydgoszcz-Solec-Kujawski. Tutaj na przeźroczu Państwu pokazuję na slajdzie informację dotyczącą lokalizacji tego zadania, z tego względu, że jak gdyby całe źródło informacji dotyczącej tego przebiegu, tego procesu związanego właśnie z przygotowaniem tej inwestycji ma swój początek w kwestiach związanych z rozwojem ruchu towarowego w basenie Morza Bałtyckiego, co istotne również dotyczącego naszych portów zlokalizowanych w Gdańsku, w Gdyni między innymi. Kwestia wzrostu zapotrzebowania na ruch towarowy spowodowała, że jest potrzeba realizacji pewnych inwestycji logistycznych właśnie w części śródlądowej kraju. I tu między innymi właśnie Bydgoszcz korzysta z tego rozwoju. Położenie miasta jest tutaj w tym kontekście bardzo dobre. Jest zlokalizowane właśnie przy ciągach wodnych, przy trasach drogowych, przy ważnych korytarzach transportu drogowego, właśnie drogi m.in. S5 i S10 oraz ważnych ciągów transportowych kolejowych, tak, zlokalizowanych również w obszarze miasta i w rejonie, w którym operujemy. Punktem wyjścia był międzynarodowy projekt dotyczący EMMA, dotyczący zwiększenia mobilności towarów i logistyki w rejonie Morza Bałtyckiego, właśnie poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego, no i promocję nowych międzynarodowych usług właśnie z tym związanych, a w konsekwencji też odciążenie portów zlokalizowanych w północnej części kraju. Tutaj Państwo po prawej stronie macie pokazane kwestie związane z lokalizacją tych dwóch portów przeładunkowych właśnie na tle miasta. To pochodzi oczywiście z opracowania, którego efektem był właśnie ten projekt EMMA, czyli dotyczący studium lokalizacyjnego dla platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec-Kujawski. Państwo widzicie tutaj jest dalej podkreślona ta kwestia lokalizacji tego obszaru i tych obiektów właśnie przy terenach przemysłowych, przy dobrze skomunikowanym terenie i pod kątem
funkcjonowania transportu kołowego, samochodowego oraz kolejowego. Można powiedzieć z bardzo bliskim położeniem portu lotniczego, który pełni również funkcję, czy którego częścią jest kwestia związana z transportem cargo, który też będzie rozwijany. Oczywiście są pewne kwestie związane z rozwojem dalej przewozów kolejowych, między innymi właśnie w tym obszarze, które też będą tutaj na pewno z większym naciskiem realizowane po budowie czy w trakcie realizacji tych portów multimodalnych. Na bazie studium lokalizacyjnego, którego elementem było określenie podstawowych parametrów wielkości tego obiektu, wskazano tą lokalizację tych poszczególnych obszarów, przeznaczono na to około 100 hektarów i to jest kompleks położony na prostokącie o wymiarach 1800 na 530 metrów. Powierzchnia platformy to około 26 hektarów, powierzchnia magazynów parkingu 24 hektary, tereny magazynowe, biur oraz obiektów kubaturowych, firm współpracujących to około 30 hektarów. Łączna przepustowość zakłada się, że będzie na poziomie 1700 jednostek przeładunkowych, natomiast przeładunki będą, jeżeli chodzi o tony, to będzie około 730 000 ton, czyli tutaj będzie z wykorzystaniem i transportu rzecznego, wodnego, transportu kolejowego, transportu samochodowego. I tutaj po prawej stronie Państwo na tej fotografii, na tym schemacie właśnie z tego studium lokalizacyjnego macie Państwo to pokazane. Tutaj mamy z lewej strony Emilianowo, czyli lokalizacja tego portu takiego tak zwanego suchego, czyli kolejowo-drogowego w tym zakresie. No i tutaj Państwu pokazuję też kwestię rozwoju, czyli planowania. To są wizualizacje obszaru platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec-Kujawski w wariancie drugim dla etapu pierwszego również z tego studium. Oczywiście te parametry czy te plany rozwoju są tutaj bardzo istotne z punktu widzenia zadania, które tutaj mieliśmy do opracowania, czyli właśnie w kwestiach związanych z wpływem lokalizacji tych obiektów na ruch drogowy. Efektem później w ramach zadania międzynarodowego projektu Combine właśnie było uruchomienie tego projektu, a my jako uczelnia czy jednostka, która to realizuje, jesteśmy zaangażowani w zadanie numer 4.4. Głównym zadaniem w tym projekcie jest określenie wpływu platformy multimodalnej na ruch towarowy w Bydgoszczy, a szczegółowy cel projektu to jest właśnie wpływ prognozowanego ruchu towarowego na funkcjonowanie sieci drogowej Bydgoszczy. I perspektywa, jaką tutaj operujemy, to jest perspektywa lata 2025 do 2050, czyli dość duży przedział czasu, który tutaj realizujemy. Założenie jest takie, że ten port wodny, czyli Solec Kujawski, Bydgoszcz powstanie w 2040 roku, natomiast już w 2025 Emilianowo będzie funkcjonowało w pierwszym etapie. Zakresem opracowania tej części dotyczącej tego projektu były takie 3 główne działy: diagnoza stanu istniejącego i analizy ruchu z tym związane, w tym realizowane przez nas badania transportowe, czyli pomiary natężeń ruchu na sieci drogowej aktualne, oraz badania ankietowe wybranych firm, o których za chwilę powiem, w jaki sposób było to realizowane, aktualizacja modelu transportowego dla stanu prognostycznego, czyli modelu, który był opracowany w latach 2012 do 2019 roku. Tutaj został on zaktualizowany o wszystkie niezbędne parametry oraz określenie prognozowanych natężeń sieci transportu ruchem towarowym, czy tych obciążeń, które na tej sieci będą realizowane. Efektem tego jest pokazanie w takiej formie, jak tutaj Państwo widzicie po prawej stronie, w formie właśnie schematu, diagramu dodatkowych natężeń ruchu, które się pojawiły na tym obszarze. Korzystamy oczywiście z modeli transportowych, które były też przez nas przygotowywane w latach 2010-2012 w ramach studium transportowego dla miasta Bydgoszczy w oprogramowaniu PTV Vizum i przez ten czas między rokiem 2012 a 2019 nastąpiła jego aktualizacja z wykorzystaniem wielu źródeł, m.in. własnych pomiarów, ale również krajowego modelu transportowego, regionalnego modelu transportowego oraz lokalnego miejskiego modelu transportowego. Wszystkie te modele są oczywiście budowane czy bazują na jednorodnej teorii funkcjonowania modeli 4-stopniowych, czyli tutaj mamy 4 etapy opisu matematycznego, z tego względu, że one są zbudowane w ten sam sposób, jest możliwość wykorzystania danych, szerokich danych w nich zawartych. I mamy te 4 stopnie, czyli generowanie podróży, rozkład przestrzenny potrzeb transportowych, podział zadań przewozowych pomiędzy dostępne środki transportowe oraz rozkład podróży na dostępne sieci transportowe, co jest tutaj bardzo istotne, bo pokazuje nam, gdzie ten ruch faktycznie w danym momencie się pojawi.
Na tym slajdzie Państwo macie informację, czy bardziej rozbudowany schemat właśnie tego, w jaki sposób jest budowany taki model i jakie parametry, takie ogólne, tak, oczywiście szczegółowo jest to bardziej skomplikowane i bardziej rozbudowane, natomiast jakie parametry są istotne do tego, żeby móc określić na poszczególnych etapach tego 4-stopniowego modelu właśnie te parametry. Między innymi musimy mieć informację dotyczącą lokalizacji miejsc pracy, miejsca zamieszkania, lokalizacji różnych obiektów i obszarów z tym związanych, obiektów przemysłowych, handlowych itd. Musimy mieć zdefiniowaną oczywiście sieć drogową, transportową, musimy mieć podział zadań przewozowych i musimy mieć podział na liczbę podróży w ramach poszczególnych grup osób jednorodnych zachowań transportowych. Po wprowadzeniu tych wszystkich danych, informacji do modelu uzyskujemy informację, czyli tak zwany rozkład podróży na sieć transportową z poszczególnymi mapami podróży. Tak? Czyli mamy mapę podróży czy przemieszczania towarów, mamy podróży pasażerskich, mamy pojazdami samochodowymi i różnymi środkami transportowymi, które są realizowane. Na tym slajdzie Państwo macie właśnie wyciąg z tego programu PTV Visum, w którym są zaznaczone rejony transportowe, w których należy określić poszczególne parametry opisujące te rejony transportowe, m.in. wielkość powierzchni handlowych, liczbę mieszkańców, liczbę miejsc pracy, liczbę osób uczących itd. To stanowi tło dla ruchu towarowego i dostawczego, który jest analizowany w ten sposób, tutaj za pomocą właśnie tych narzędzi. Kolejnym elementem dość istotnym było odfiltrowanie i poszukanie firm czy przedsiębiorstw, które będą mogły współpracować z tymi portami multimodalnymi, które będą korzystały z ich przepływu. I tutaj Państwo macie pokazany diagram po lewej stronie dotyczący właśnie wyboru takiego przedsiębiorstwa, natomiast po prawej stronie jest tabela pokazująca poszczególne firmy wybrane tutaj do analizy. Oczywiście to jest tylko część, tych firm było dużo więcej. Zachęcam do spojrzenia do całości. Natomiast tutaj przedstawiam Państwu na tym slajdzie mapę dotyczącą lokalizacji poszczególnych obszarów. Jak Państwo widzicie, tymi kolorami zielonymi są zaznaczone poszczególne lokalizacje firm, które zostały wybrane do tej analizy. Jak Państwo widzicie, one są zlokalizowane głównie właśnie w parku przemysłowym, w południowej części dzielnicy Fordon i w północno-zachodniej części miasta, czyli osiedle Osowa Góra, jednostka urbanistyczna Osowa Góra, która oczywiście może korzystać z sieci transportowej, drogowej, samochodowej między drogi krajowej S5 i S10 w tym zakresie. Tutaj dodatkowo jeszcze oznaczono również kolorami niebieskimi tak zwane tereny Combine 1 i Combine 2 przez nas nazwane. To są obszary, które będą się rozwijały, które zostały wskazane przez miasto jako te, które w ramach tych prac będą też przeznaczone właśnie na lokalizację różnego rodzaju obiektów, które będą wspierały tak, rozwój tych portów multimodalnych. Została przeprowadzona ankieta ruchu towarowego na terenie Bydgoszczy w stanie istniejącym i stanie prognostycznym z wieloma informacjami dotyczącymi rodzaju ładunku, wrażliwości tych ładunków, rodzaju środka transportowego i ich cykliczności. Również wykorzystano formuły matematyczne, które pozwalają na określenie i tutaj te formuły zostały przedstawione. Przy pomocy tego byliśmy w stanie ocenić wielkość ruchu, sumaryczna liczba pojazdów oraz sumaryczny tonaż, czyli wolumen przewozów właśnie w poszczególnych platformach na pojazdy dostawcze i ciężarowe. Tutaj Państwo widzicie ten wycinek. Jeżeli chodzi o kwestie również związane z ruchem, no to braliśmy pod uwagę ruch zewnętrzny i tutaj Państwo macie lokalizację właśnie punktów pomiarowych, z których ten ruch zewnętrzny może dopływać, tak? Bo mogą korzystać ci użytkownicy również z zewnętrznego układu drogowego i się przemieszczać właśnie z siecią drogową zlokalizowaną na terenie miasta Bydgoszczy i tutaj Państwo macie podane te wartości. Jeżeli chodzi o wyniki analiz, to co zostało tutaj uwzględnione? Łączna liczba podróży generowanych przez platformę multimodalną w ruchu pasażerskim, wielkość ruchu ciężarowego, wielkość ruchu dostawczego oraz parametry tego ruchu towarowego, które zostały pokazane w formie map obciążeń sieci transportowych dla poszczególnych scenariuszy dla lat prognozy. I tutaj Państwo macie właśnie widok na taki diagram przewozów w roku 2050 dla ruchu samochodowego, ciężarowego z uwzględnieniem obydwu platform i rozkład tych podróży. Tutaj wartości są wskazane jako dodatkowy ruch ciężarowy powstający właśnie w wyniku działalności tych platform. I drugi diagram dotyczy ruchu
tutaj dostawczego. Ta sama perspektywa rok 2050. Na podstawie tego określono również podstawowe parametry, które Państwo znajdziecie w opracowaniu, dotyczące właśnie opisu funkcjonowania sieci drogowej, transportowej miasta. Jeżeli chodzi o podsumowanie prognoz, to co się znalazło w tym zakresie, to w latach 2025-2050 wskazaliśmy wzrost w zakresie od 90 do 250 pojazdów ciężarowych oraz od około 10 do 44 pojazdów dostawczych w ciągu doby dnia roboczego, co daje od 9 do 24 pojazdów ciężarowych oraz od 1 do 5 pojazdów dostawczych w godzinach szczytu przewozowego. Oczywiście pojazdy ciężarowe i dostawcze w obszarach zewnętrznych będą się pojawiały od strony zachodniej, północnej i wschodniej Bydgoszczy. Natomiast tutaj w wyniku tych analiz wyszło, że w znacznym stopniu te pojazdy, czy te podróże będą odbywały się obwodnicami miasta S10 i S5. Zgodnie z mapami natężeń ruchu ciężkiego w dobie na pojedynczym odcinku zanotowano nie większe natężenia niż 400 pojazdów na dobę, co daje mniej więcej 39 pojazdów w godzinie szczytu. No w efekcie, jeżeli chodzi o obciążenie sieci, to będzie to niewielkie obciążenie. To jest 0,5% w przypadku pracy przewozowej i 0,15% czasu spędzonego na sieci drogowej. I na koniec, proszę Państwa, rekomendacje, które zostały wskazane w opracowaniu, to jest ograniczenie ruchu tranzytowego pojazdów ciężkich przez miasto przez wprowadzenie odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenie oraz sprawdzenie z punktu widzenia technicznego nośności infrastruktury drogowej oraz skrajni obiektów mostowych. Tu w szczególności dotyczy to większego natężenia ruchu ciężarowego i pojawienia się pojazdów ponadnormatywnych, tak, większego natężenia takich pojazdów. Zachęcam Państwa do zapoznania się z całym opracowaniem, a na tyle Państwu dziękuję bardzo. Województwo kujawsko-pomorskie w ramach projektu Combine przygotowało koncepcję ostatniej mili dla węzła logistycznego Bydgoszcz. Węzeł logistyczny Bydgoszcz rozumiany jest jako dwa elementy składające się z platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec-Kujawski oraz terminala intermodalnego Bydgoszcz-Emilianowo. Element związany z węzłem logistycznym jest ujęty w najnowszej strategii rozwoju województwa. Przede wszystkim jako szansa wykorzystania tych międzynarodowych szlaków transportowych przebiegających przez województwo kujawsko-pomorskie i też możliwość powiązania centrum regionu, największych miast z portami morskimi w Trójmieście. Czyli węzeł logistyczny Bydgoszcz w strategii jest rozumiany jako potencjalny biegun rozwoju o znaczeniu regionalnym. Tematyka związana z węzłem logistycznym, ale przede wszystkim z tym wątkiem dróg lądowych, wodnych jest kontynuowany po realizacji projektu EMMA, również z miastem Bydgoszcz, w ramach którego przygotowaliśmy studium lokalizacyjne dla portu multimodalnego Bydgoszcz-Solec-Kujawski. Także udało nam się zrealizować takie działania promocyjne polegające na pilotażowym rejsie Wisłą, Dolną Wisłą. Tutaj natomiast dalej ten wątek śródlądowych dróg wodnych kontynuujemy i zwracamy uwagę na potencjał dla rozwoju logistyki w oparciu oczywiście o drogi lądowe, o transport kołowy, w oparciu o rozwój kolei, ale także i przede wszystkim w tym dokumencie kładziemy nacisk na drogi wodne i potencjał transportu wodnego śródlądowego. Celem przygotowania koncepcji, którą zleciło województwo kujawsko-pomorskie, jest identyfikacja łańcucha dostaw na odcinku porty trójmiejskie, węzeł logistyczny Bydgoszcz oraz analiza ostatniej mili na terenie województwa i obszarów sąsiednich. To działanie także było równolegle realizowane do działania miasta Bydgoszczy, które bardziej skupiło się na lokalnych rozwiązaniach związanych z ostatnią milą i te dokumenty miały za zadanie się wzajemnie tutaj uzupełniać, dopełniać. Zagadnienie ostatniej mili oczywiście jest szeroko opisane na początku dokumentu. Można to definiować jako końcowy etap procesu logistycznego, który się odnosi do przewozów towarów transportem
drogowym przede wszystkim, możliwie jak najkrótszym odcinkiem trasy pomiędzy punktem przeładunkowym, czyli węzłem logistycznym, a klientem końcowym, czyli odbiorcą. Dlaczego tak naprawdę przewozy w ramach ostatniej mili są takie ważne? Przede wszystkim dlatego, że ten etap przewozów ładunków generuje dosyć znaczne koszty. Liczy się, że to jest około 30 do 50% całkowitych kosztów transportu. Duży udział tego elementu, tego etapu wynika z konieczności dostarczenia poszczególnych dóbr do każdego z klientów, co też wpływa na poziom efektywności takiego łańcucha dostaw. W ramach koncepcji opisano różnego rodzaju przykłady z Polski i z zagranicy funkcjonowania takich centrów logistycznych, na których moglibyśmy się tutaj jako województwo wzorować. Były to przykłady m.in. z Gliwic, z centrum w Swarzędzu, w Brzegu Dolnym. Także znaleźliśmy odpowiednie przykłady porównywalne, powiedzmy sobie, skalą w Berlinie, w Lille we Francji czy w Göteborgu. Przede wszystkim wniosek jest taki, że usytuowanie tych centrów wiąże się z potrzebami dużych aglomeracji miejskich oraz występowaniem dużej liczby przedsiębiorstw na danym terenie. Te przykłady też obrazują dążenie do wykorzystania bardziej neutralnych dla środowiska środków transportu, wprowadzaniem różnego typu rozwiązań innowacyjnych, na przykład innowacyjne napędy, czy to zasilane gazem ziemnym, czy elektryczne, a także wykorzystanie transportu wodnego. To wszystko składa się na funkcjonowanie tego węzła. W ramach opracowania, oprócz analizy obecnego stanu infrastruktury w podziale na istniejące rodzaje transportu, przedstawiono także powiązania węzła logistycznego Bydgoszcz z otoczeniem. Dokonaliśmy również analizy potencjalnych klientów węzła, lokalnej dostępności do usług transportowych. Wskazaliśmy, jakie elementy otoczenia gospodarczego będą miały wpływ na rozwój węzła. Co należy podkreślić, też istotną częścią dokumentu jest analiza możliwości wykorzystania śródlądowej drogi wodnej do obsługi węzła logistycznego Bydgoszcz i właśnie powiązania tego węzła z portami morskimi, tutaj Gdańsk-Gdynia. Główną drogą wodną, która jest brana tutaj pod uwagę w obsłudze węzła logistycznego, to oczywiście Dolna Wisła i ten 200-kilometrowy odcinek szlaku żeglugowego, obecnie w klasie drugiej i trzeciej. W przyszłości przyjmuje się osiągnięcie klasy międzynarodowej, która na pewno pomoże w wykorzystaniu możliwości przeładunkowych tego węzła i tutaj będzie dopełnieniem tego węzła na linii właśnie funkcjonowania tego portu śródlądowego nad Wisłą. W ramach też koncepcji przeprowadziliśmy badania ankietowe. Co ważne, respondenci wyrazili dużą aprobatę dla rozwoju takiego węzła. Także przewoźnicy kolejowi, m.in. PKP Cargo czy Deutsche Bahn Cargo Rail, które to obsługują około 60% ładunków kolejowych w Polsce. Osobną ankietę także sporządziliśmy dla firm z terenu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Dla 33 firm taka ankieta została przygotowana i 17 firm odpowiedziało, czy zadeklarowało w przyszłości korzystanie z takiego węzła logistycznego. Przeprowadzono w ramach tej koncepcji także analizę popytu przewozu ładunków, włączając obecną wielkość i strukturę ładunków w relacji Bydgoszcz, porty morskie oraz województwo kujawsko-pomorskie, główne ośrodki miejskie. W efekcie pojawiły się perspektywy rozwoju węzła w kontekście połączeń międzynarodowych. Także przeanalizowano te relacje z Afryką, między innymi z Azją, tutaj z innymi krajami europejskimi i także na tej podstawie podkreślono duży potencjał takiego węzła i możliwość obsługi właśnie takich relacji międzynarodowych. Istotną częścią koncepcji ostatniej mili była analiza kosztów przewozu w podziałach na relacje w ramach całego łańcucha dostaw, czyli na tym odcinku z portów Gdańsk-Gdynia do regionu oraz do miast, głównych miast i w regionie, i miast z województw ościennych, między innymi Warszawa, Łódź, Poznań. Takie relacje były poddane analizie.
Określono koszty jednostkowe przewozów, koszty rozładunku, koszty przewiezienia samochodem dostawczym. I z tych obliczeń wynika, że najniższe koszty jednostkowe dotyczyły transportu, który w jakiś sposób uwzględniał transport śródlądowy, czyli tą drogą wodną, i średnio to było 15-20 zł mniej za przewiezioną tonę. Wykonano także analizę kosztów włączenia transportu wodnego do łańcucha dostaw. Dodatkowo w opracowaniu zaprezentowano prognozy wielkości przewożonych ładunków na odcinku właśnie węzeł logistyczny Bydgoszcz - główne miasta z podziałem na jednostki transportowe i rodzaje ładunków. Zrobiono taką analizę adekwatnie do 2019 roku, gdzie mieliśmy przewiezionych na tym odcinku 223 miliony ton, w tym 29 milionów ton transportem kolejowym, i prognozę. W 2034 roku prognozuje się przewiezienie 300 milionów ton na tym odcinku, w tym transport drogowy stanowiłby 264 miliony ton, kolejowy 35 i tutaj się pojawia transport śródlądowy 1,8 miliona ton przewiezionych ładunków. Przeładunek w portach w roku 2034 będzie dotyczyć w 70% transportu kontenerów, reszta to będą towary masowe. Prognozuje się znaczny wzrost towarów drobnicowych, w tym właśnie kontenerów. Średnie czasy przewozów na linii właśnie porty województwo kujawsko-pomorskie to niecałe 4 godziny dla samochodu, niecałe 6 godzin dla kolei i ponad 19 godzin barką, jeżeli chcielibyśmy to transportować. Ostatni przykład z takiego pilotażu Wisłą pokazuje, że z portu Gdańsk do Chełmna można ten towar przetransportować w 15 godzin. Do tego centrum logistycznego w okolicach Bydgoszczy było to około 17 godzin rejsu. Jeżeli chodzi o przeładunek na przyszłej platformie i właśnie w ramach tej prognozy w 2034 to jest około 1,8 miliona ton, w tym 52% to są kontenery. I podsumowując, można by powiedzieć, że koncepcja ostatniej mili, która została przez nas zlecona, wykonana, wskazuje na ekonomiczne uzasadnienie lokalizacji węzła logistycznego Bydgoszcz w województwie kujawsko-pomorskim. Atutem przede wszystkim jest dogodna lokalizacja oraz dostępna infrastruktura drogowo-kolejowa, a także dostęp, i to tak na przyszłość, do drogi wodnej Wisły. Tutaj jednak konieczne są poważne inwestycje w infrastrukturę i flotę. Przede wszystkim dostosowanie do parametrów drogi wodnej o klasie międzynarodowej. Węzeł logistyczny będzie też miał predyspozycję głównie do obsługi kontenerów. To jest taki obecny trend, który jak gdyby jest teraz na fali. Kontenery właściwie wykorzystuje się do przewożenia wszystkiego. W drugiej kolejności będą to przewozy ładunków masowych, w tym suchych i płynnych, a także infrastruktura przyszłego węzła powinna być dostosowana do poszczególnych grup ładunków, co na pewno zwiększy konkurencyjność danego terminalu. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry Państwu, witamy ze Szczecina, z tej strony Bogusz Wiśnicki, Akademia Morska w Szczecinie. I Jan Jarmusz, Archike, spółka komandytowa. Chcieliśmy Państwu opowiedzieć o opracowaniu, które wykonywaliśmy pod koniec 2020 roku dla Urzędu Miasta Bydgoszczy. Było to studium prewykonalności dla rozwoju węzła logistycznego Bydgoszcz-Solec Kujawski. Rozwój poprzez integrację dwóch podstawowych terminali, czyli terminal kombinowany Bydgoszcz-Emilianowo i platforma multimodalna Solec Kujawski, czytaj port rzeczny w Solcu Kujawskim. Dla tego opracowania przygotowaliśmy dedykowaną metodologię operającą się o 3 etapy. Pierwszy to inwentaryzacja istniejących opracowań, prognoz, koncepcji i stworzenie jednej zintegrowanej prognozy popytu i założeń projektowych dla terminali. Drugi etap, identyfikacja technologii transportowych i założenia dla projektowania procesów transportowych, procesów logistycznych
realizowanej przez terminale. Wreszcie etap trzeci to wykonanie minimalnego programu funkcjonalnego dla terminalu w Emilianowie i określenie mapy drogowej dla rozwoju całej inwestycji. Wreszcie wstępna analiza ekonomiczna dla tego projektu. Kluczowe z punktu widzenia procesu projektowania były terminale referencyjne, czyli terminale, które dzisiaj działają na rynku, w szczególności rynku europejskim, i które mogą posłużyć jako odniesienia z punktu widzenia parametrów technicznych i procesowych dla terminalu w Emilianowie czy dla Solca Kujawskiego. Wytypowaliśmy dwa najważniejsze terminale referencyjne dla terminalu w Bydgoszcz-Emilianowo. Jest to terminal w Duisburgu, którego operatorem jest Samskip, i terminal w Saragosie w Hiszpanii, którego operatorem jest spółka Renfe. Podobnie dla terminalu rzecznego w Solcu Kujawskim terminalem referencyjnym stał się dla nas Lille Container Terminal, którego operatorem jest spółka Novatrans. Parę słów o węźle logistycznym. To, co było dla nas najistotniejsze, to uwzględnienie dostępności do 4 gałęzi transportu. Transportu kolejowego, drogowego, wodnego, rzecznego oraz transportu lotniczego. W obszarze węzła logistycznego chcieliśmy stworzyć sieć powiązań pomiędzy tymi poszczególnymi elementami infrastruktury transportu intermodalnego i wykorzystać potencjał, jaki prezentują. Bardzo ważny jest też potencjał samej Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego. W obszarze tego regionu znajdują się duże miasta, Bydgoszcz, Toruń. W niedalekiej odległości znajdują się też inne aglomeracje istotne z punktu widzenia sieci połączeń transportowych. Na potrzeby opracowania stworzyliśmy czy wyznaczyliśmy granice węzła logistycznego. Jest to obszar, który różni się od granic miasta, od granic aglomeracji i wyznaczają go pewne obszary gospodarcze, jak i obszary logistyczne, które będą obsługiwane poprzez nowo budowane terminale. Dodatkowo uwzględniliśmy dostęp do portu lotniczego. Takim swoistym kick-off meeting całego przedsięwzięcia były warsztaty zorganizowane przez miasto Bydgoszcz na początku września. Wtedy to w ramach spotkania udało się zebrać potencjalnych interesariuszy projektu i na podstawie warsztatów zidentyfikować interesariuszy wewnętrznych, czyli podmioty bezpośrednio zaangażowane w realizację inwestycji, interesariuszy bliższych, dalszych aktywnych oraz dalszych biernych. Kolejnym etapem naszego opracowania była analiza popytu. Polegała ona w pierwszym rzędzie na identyfikacji potoków ładunkowych, tranzytowych, której dokonano m.in. w oparciu o konsultacje z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz analiza istniejących i powstających w ramach projektu Combine prognoz popytu. Warto zwrócić uwagę, że łączna prognoza przewozowa oscyluje w okolicach 1 miliona TEU w roku 2045 i składa się na nią około 640 tysięcy TEU potoków ładunkowych tranzytowych generowanych przez Morski Port Gdyni oraz potoki generowane przez platformę multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski i terminal w Emilianowie o charakterze dystrybucyjnym. To zadanie dystrybucyjne, jakie mają terminale wewnętrzne węzła logistycznego,
było swego rodzaju wyzwaniem i naszym zadaniem było stworzenie rekomendacji dla przewozów tzw. ostatniej mili. Propozycja wypracowana w ramach studium prewykonalności to połączenie pętlowe przebiegające przez aglomerację miasta Bydgoszcz. Niezbędne do realizacji takiego projektu jest wykonanie brakującego połączenia kolejowego pomiędzy stacją Trzciniec a stacją Bydgoszcz-Emilianowo. To połączenie docelowo może być przedłużone do Solca Kujawskiego. Połączenie kolejowe dystrybucyjne mogło być realizowane za pomocą lekkich pociągów, tzw. szynobusów typu truck train, które zabierają jednorazowo od 2 do 21 kontenerów 20-stopowych. W przypadku portu w Solcu Kujawskim może on być punktem, w którym barka kontenerowa rozpoczyna swoją trasę dowozowo-odwozową, obsługując port w Bydgoszczy, stary port Bydgoszczy, ewentualnie punkt przeładunkowy w Fordonie. Kolejny etap to opracowanie minimalnego programu funkcjonalnego terminalu w Bydgoszczy. I warto tutaj zwrócić uwagę na wyodrębnienie 4 stref funkcjonalnych: przeładunkowej, składowej, usług towarzyszących wewnętrznych i usług towarzyszących zewnętrznych. Wszystkie te strefy zostały opracowane z uwzględnieniem najlepszych praktyk wynikających z analiz wielokryterialnych terminali referencyjnych. Również wyodrębniona została strefa północnego frontu ładunkowego, na którą składa się pierwszy etap budowy terminalu intermodalnego Bydgoszcz-Emilianowo, jaki powinien być realizowany w okolicach roku 2024 przez spółkę celową. W kolejnym etapie dokonano mapowania procesów obsługi jednostek ładunkowych i środków transportu na terminalu. To mapowanie zostało wykonane w podziale na obsługę środków transportu drogowego i kolejowego. W przypadku platformy multimodalnej w Solcu Kujawskim zadanie było o tyle ułatwione, że opracowano dla niej już studium lokalizacyjne, którego elementem była szczegółowa koncepcja programowo-przestrzenna. W ramach tej koncepcji wyodrębniono przestrzeń dedykowaną obsłudze transportu intermodalnego, na którą składa się nabrzeże oraz place składowe. Warto również skupić się tutaj na bardzo istotnym elemencie studium prewykonalności, to jest mapie drogowej realizacji projektu. Tutaj kluczową rolę odgrywają następujące daty. Rok 2024, na który planowane jest uruchomienie terminalu intermodalnego Bydgoszcz-Emilianowo w zakresie frontu północnego. Rok 2025, czyli zakończenie budowy drogi S10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Rok 2028, czyli ukończenie portu zewnętrznego w Gdyni. Te daty w sposób istotny będą wpływały na harmonogram realizacji inwestycji, jaki został założony w opracowaniu. W przypadku platformy multimodalnej w Solcu Kujawskim kluczowe jest zapewnienie żeglowności drogi wodnej Wisły. Kolejny etap to mapa drogowa integracji obydwu terminali w sposób, który umożliwi ich funkcjonowanie jako rozproszonego węzła intermodalnego. W tym przypadku proponowane przez nas podejście obejmuje 3 etapy. Etap pierwszy polegający na wykorzystaniu ogólnodostępnych połączeń drogowych z wykorzystaniem drogi S10. Etap drugi zakładający wykorzystanie dedykowanego połączenia drogowego umożliwiającego przewóz pomiędzy platformą multimodalną a terminalem Emilianowe jednostek o ponadnormatywnych wymiarach oraz etap trzeci będący też alternatywą dla połączeń drogowych obejmujący omówioną już wcześniej linię kolejową relacji Trzciniec-Solec Kujawski. Studium prewykonalności pozwoliło na zbudowanie scenariusza rozwojowego dla węzła logistycznego. Pozwoliło też na zdobycie doświadczeń, istotnych doświadczeń, jeżeli chodzi o tego typu dosyć nietypowe, ale przyszłościowe inwestycje w obszarze transportu intermodalnego. Inwestycje, które
integrują różne elementy infrastruktury, różne terminale w obszarze jednego węzła logistycznego. Pewne wnioski płyną też z samego procesu realizacji projektu. Między innymi zrozumieliśmy, jak ważne są rozmowy z interesariuszami, zrozumienie ich potrzeb i uwzględnienie tych potrzeb w toku prac projektowych. Zrozumieliśmy też, jakie wyzwania stoją przed transportem intermodalnym w kontekście technologii czy zmian technologicznych, które następują w skali globalnej. I proces inwestycyjny musi uwzględniać monitorowanie tych zmian i implementowanie nowych technologii w ramach rozwiązań procesowych. No i wreszcie to, co wydaje mi się też istotne, to jest dynamika zmian rynkowych, które miała miejsce w ostatnim roku i trwa obecnie, która zmusiła transport intermodalny do dostosowania się do wahań popytu i wahań podaży, a co za tym idzie, elastyczności, jeżeli chodzi o potencjał przeładunkowy i składowy. To tyle z naszej strony. Dziękujemy serdecznie. Chcieliśmy teraz Państwu opowiedzieć o korzyściach, jakie wypływają z rozbudowy infrastruktury transportu intermodalnego w obszarze węzła logistycznego Bydgoszcz-Solec Kujawski. Ale zanim o konkretach i liczbach, parę zależności przestrzennych. To są pewne zależności konieczne do spełnienia, aby ten ruch ciężki, towarowy, którym mamy do czynienia w przypadku transportu intermodalnego, był oddzielony od ruchu miejskiego i dowozowo-odwozowego, który odbywa się w obszarze aglomeracji i węzła logistycznego. Tak naprawdę trzeba by zacząć od tego, żeby zdefiniować obszar właśnie węzła logistycznego i obszaru ciążenia. Ten obszar ciążenia ocenia się na odległość 100 do 150 km od węzła logistycznego. W samym węźle logistycznym musimy zdefiniować obszar zamieszkały przez mieszkańców, obszar przemysłowy i obszar rozwojowy, obszar inwestycyjny. Te dwa ostatnie obszary powinny być docelowym miejscem lokalizacji terminali intermodalnych. Jeżeli węzeł logistyczny ma dostęp do transportu kolejowego, oczywistym jest budowa terminalu szynowo-drogowego. Jeżeli jest dostęp do transportu wodnego, wskazany i rekomendowany jest budowa portu rzecznego z terminalem kontenerowym. Wreszcie, jeżeli węzeł logistyczny ma port lotniczy, docelowo można korzystać z wysyłek cargo realizowanych transportem lotniczym. Wszystkie te trzy elementy powinny być wzajemnie powiązane, czyli poszczególne terminale powinny być połączone dedykowaną infrastrukturą transportową lub też powinna być zbudowana infrastruktura współdzielona, która zapewnia przewóz zarówno standardowych, jak i niestandardowych ładunków. Tego typu możliwości, tego typu potencjał spotykamy właśnie w węźle logistycznym Bydgoszcz-Solec Kujawski. Mamy dostęp aż do 4 gałęzi transportu: transportu kolejowego, wodnego, śródlądowego, drogowego i transportu lotniczego. I jesteśmy na etapie budowy poszczególnych terminali i elementów infrastruktury transportu intermodalnego. Rekomendacje, które wypłynęły z naszej opracowania studium prewykonalności dla tego węzła logistycznego, wskazują, w jaki sposób
połączyć ze sobą poszczególne elementy, które już dzisiaj istnieją na mapie węzła logistycznego. Czyli jak połączyć terminal intermodalny w Bydgoszcz-Emilianowo z portem Solec Kujawski i z portem lotniczym. Wreszcie zarekomendowaliśmy w ramach opracowania rozwiązania transportowo-logistyczne, które umożliwiają niskoemisyjne, efektywne przewozy dowozowo-odwozowe tak zwanej ostatniej mili. Są to lekkie szynobusy, które będą rozwozić towar w obszarze aglomeracji i połączenie barkowe z użyciem barki kontenerowej. To wszystko zapewni korzyści, które wypływają z uruchomienia sprawnych i efektywnych połączeń zarówno tych tranzytowych, jak i dystrybucyjnych w obszarze węzła logistycznego. Punkt wyjścia do oszacowania korzyści ekonomicznych stanowił wybór metod. W tym przypadku było to niezbędne, ponieważ platforma multimodalna w Solcu Kujawskim oraz terminal intermodalny w Emilianowie znajdują się na dwóch znacząco różnych poziomach gotowości. W przypadku platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski mamy do czynienia z opracowanym studium lokalizacyjnym, którego elementem był zarówno szacunek kosztów, jak i analiza ekonomiczna korzyści generowanych przez inwestycje. W przypadku terminalu intermodalnego Bydgoszcz-Emilianowo jego program funkcjonalny został zdefiniowany w ramach studium prewykonalności. W związku z tym konieczne było oszacowanie kosztów związanych z budową inwestycji. W tym celu posłużono się wynikami badań pracowników Uniwersytetu Technicznego w Delft. Dla terminali zapleczowych, to jest terminali intermodalnych o zdolnościach przeładunkowych co najmniej 500 tysięcy TEU, zdefiniowali oni wskaźnik, który w przypadku terminalu intermodalnego Bydgoszcz-Emilianowo pozwolił na określenie wartości nakładów inwestycyjnych na przedział 630 do 750 milionów złotych. Następnie wykorzystano wskaźnik korzyści generowanych przez złotówkę nakładów na transport intermodalny, jaki został udostępniony przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wskazuje on, że złotówka nakładów na transport intermodalny generuje aż 22,53 zł korzyści ekonomicznych. Najważniejsze korzyści to oszczędności właścicieli ładunków wynoszące około 8 zł, oszczędności kosztów kongestii wynoszące około 4,30 zł, wartość rezydualna, która dowodzi długotrwałego charakteru projektów intermodalnych wynosząca około 3,80 zł i wreszcie oszczędność kosztów wypadków wynosząca około 3,40 zł. W okresie analizy, to jest okresie 30 lat, inwestycja w terminal intermodalny Bydgoszcz-Emilianowo pozwoli wygenerować szacowane korzyści ekonomiczne o wartości 14 do 17 miliardów złotych. W przypadku platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski wykorzystano wyniki analizy ekonomicznej opracowanej w ramach studium lokalizacyjnego. W jej przypadku przy miliardzie złotych nakładów inwestycyjnych na wszystkie etapy szacowane korzyści wynoszą około 1,8 miliarda złotych. Pokazuje to znaczące zróżnicowanie korzyści w zależności od przyjętej metody. Jest zarazem sygnałem do tego, że należy na każdym z etapów prac przygotowawczych dokonywać aktualizacji korzyści ekonomicznych oraz że pożądane jest opracowanie łącznej analizy korzyści ekonomicznych generowanych przez inwestycje planowane do realizacji w ramach węzła logistycznego Bydgoszcz-Solec Kujawski. Tak jak widać, korzyści są wymierne. Różne metody pozwalają na określenie różnych poziomów tych korzyści. Natomiast niezależnie od tego, którą z nich zastosujemy, wydaje się jedna bardzo ważna korzyść płynąca z budowy potencjału transportu intermodalnego w obszarze węzła logistycznego Bydgoszcz-Solec Kujawski. Jest to korzyść dla portów morskich.
przede wszystkim dla Gdyni i również dla portu w Gdańsku. Węzeł Bydgoszcz-Strzelec-Kujawski ma lokalizację, która sprzyja, aby pełnił rolę tak zwanego suchego portu, czyli terminalu zapleczowego zarówno dla Gdyni, jak i dla Gdańska. Ze względu na plany inwestycyjne związane z rozbudową terminali kontenerowych, terminalów głębokowodnych zarówno w Gdańsku i Gdyni, ten hub położony na bezpośrednim zapleczu obu portów wydaje się być niezbędnym uzupełnieniem tych planów inwestycyjnych, które warunkują w praktyce rozwój portów morskich. Co więcej, tym bardzo ważnym elementem, który predestynuje węzeł logistyczny do pełnienia roli ważnego hubu w sieci logistycznej, jest dostęp aż do 4 gałęzi transportu, w tym do transportu lotniczego, i oferowanie usług transportu intermodalnego w odniesieniu do różnych gałęzi transportu. Tego typu terminale będą miały coraz większe znaczenie w sieci i będą mogły też korzystać z różnych źródeł finansowania, które są związane z preferowaniem ekologicznych gałęzi transportu. Tak jak widać, te korzyści dotyczą zarówno mieszkańców, podmiotów gospodarczych, jak i dotyczą innych terminali, ze szczególnym uwzględnieniem terminali kontenerowych w portach morskich. Wniosek związany z pełną analizą wydaje się zasadny i konieczny do realizacji w następnych etapach procesu inwestycyjnego. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w webinarium. Jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie oraz sam projekt Combine wnosi wkład w rozwój europejskiego systemu transportowego. Dzięki projektowi miasto Bydgoszcz lepiej poradzi sobie z wyzwaniami rozwojowymi. Raz jeszcze dziękuję.